Siema, jak wiadomo, powierzchnia Xboxa One, ta czarna, błyszcząca powierzchnia się bardzo mocno rysuje. Jest na to prosty sposób, jak można trochę zmniejszyć te rysy. Wystarczy kupić zwykłą pastę do polerowania lamp samochodowych. Tutaj prezentuję pastę K2. Jest to pasta, którą za pomocą ścierki możemy polerować pożółknięte lampy. A lampy są, jak wiadomo, z plastiku, podobnie jak obudowa konsoli, więc bierzemy ściereczkę, na przykład mikrofibry albo z bawełny, nakładamy i jak słychać szumi, to znaczy, że jest to materiał ścierny, który poleruje nam po prostu rysy. Tu oczywiście wszystko robię w przyspieszeniu, bo nie ma sensu nagrywać całości. Więc efekt też nie będzie jakiś super, bo cały film, pełna jego wersja, bez cięć, bez przyspieszania, trwała 8 minut, z czego polerowania było gdzieś z 6 minut, więc zobaczycie na końcu efekt 6 minut polerowania. Będzie on, wydaje mi się, dość zadowalający, więc będzie można sobie uzmysłowić, gdyby na przykład polerowanie trwało pół godziny, lub gdyby ktoś był bardziej wytrwały, nawet 45 minut, to można było osiągnąć naprawdę dobre efekty. Tutaj nawet już, tak jak mówię, po około 6 minutach polerowania ręcznego za pomocą szmatki efekty będą, nie będą rewelacyjne, ale będą zadowalające jak dla mnie. Także teraz wziąłem drugą szmatkę czystą i ścieram to, wiadomo, pasta też jest trochę tłusta jakby, więc zostają po niej takie smugi. W tych rowkach na górze i na dole też zostaje takie białe, można to wydłubać na przykład paznokciem przez szmatkę albo przez szmatkę czymś cienkim wydrapać z tych rantów. I na koniec już ostatnie polerowanie robię kolejną czystą, dużą bawełnianą ścierką. Już ostateczne polerowanie, tak jak widać, więc w sumie nawet nie było 6 minut polerowania pastą. Były może z 4, może z 5 minut. Więc tak jak powiedziałem, gdyby ktoś na przykład poświęcił na samo pastowanie pół godziny, też nie zakładam, że to trzeba robić z wyczuciem, kontrolować na bieżąco stan polerowania, żeby się nie okazało, że na przykład zdarliśmy zbyt dużą warstwę tej powierzchni plastikowej. Więc trzeba to robić z wyczuciem, ale rysy są jednak głębokie, dość widoczne, a spolerowanie ich, nawet jeżeli sprawi, że nie znikną całkowicie, to jednak wygładzą się na tyle, że nie będą tak się rzucać w oczy, nie będą tak razić. Zobaczcie, tutaj jest efekt. Widać rysy, ale już nie są tak ostre, jak było widać na początku. Mają bardziej łagodne krawędzie. Nie rzucają się aż tak w oczy. Oczywiście tutaj jak świecę latarką, to je widać wyraźnie, ale tak ogólnie jak się patrzy, to aż tak bardzo się już nie rzucają w oczy, bo zostały wygładzone. A spójrzcie jeszcze raz na efekt przed, jak to było przed. Rysy są bardzo ostre, jest ich bardzo dużo w tym nagraniu po, tak jak widzicie. Niektóre te drobniejsze może nawet zniknęły, te grube bruzdy to wiadomo, że nie do końca. Więc lamp Doktor na przykład, nie mówię, że możecie kupić jakąkolwiek pastę do polerowania lamp samochodowych i w ten sposób przywrócić przynajmniej w pewnym stopniu wygląd waszego Xboxa One. Działa pewnie z innymi konsolami.